Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem, tak jak obiecałam, będzie o nawigacji na polskich szlakach długodystansowych. Dzielą się one na szlaki nizinne i szlaki górskie, na których ta nawigacja jest zupełnie innego kalibru problemem. Na pewno musicie o tym pamiętać, że wbrew pozorom to właśnie szlaki nizinne to jest w Polsce wyższa szkoła jazdy ze względu głównie właśnie na nawigację. Z tym problemem zmierzyłam się po raz pierwszy w 2015 roku na szlaku nadburzańskim, bo wcześniej wędrowałam szlakami górskimi. Na głównym szlaku beskidzkim oznakowanie, nawigacja nie były żadnym problemem, na głównym szlaku świętokrzyskim również nie i potem właśnie wpadłam na pomysł, że chciałabym przejść więcej tych polskich długich szlaków, zaczęłam ich szukać i tak właśnie powstał ten projekt przejścia ich wszystkich. I pierwszy, który mi się najbardziej jakoś tak spodobał, to był szlak nadburzański, 329 km wzdłuż naszej wschodniej granicy, wzdłuż Bugu. No i myślałam, że w zasadzie powinno być podobnie, tak jak na tych innych szlakach. Okazało się, że zupełnie tak nie było, że oznakowanie było tragiczne, nawigacja była sporym problemem, a w dalszych latach, kiedy projekt zaczął postępować i co roku przybywało mi tych szlaków, głównie właśnie nizinnych, okazało się, że znakomita większość polskich szlaków nizinnych wygląda tak samo, czyli oznakowanie to katastrofa. No i właśnie dzisiaj objaśnię Wam, jak to wszystko wyglądało dotąd, jak to wygląda teraz, bo trzeba wiedzieć, że się dużo zmieniło od 2015. Wtedy jeszcze aplikacje do nawigacji nie były takie popularne, nie było w nich przede wszystkim żadnych porządnych śladów, którymi można byłoby nawigować. Ja jeszcze wtedy nawet nie miałam smartfona, długo jeszcze nie miałam smartfona, więc polegaliśmy na mapach papierowych. I tak było do niedawna, do mniej więcej 2018-2019, kiedy tych śladów w aplikacjach zaczęło być więcej i obecnie to właśnie telefon jest najlepszym narzędziem do nawigacji. Ale po kolei. Oznakowanie szlaków. Oznakowanie szlaków w Polsce jest takie samo w górach, jak i na nizinach, jeżeli chodzi o szlaki PTTK, bo to właśnie chodzeniem szlaków PTTK się zajmuje. O innych tutaj nie będę opowiadać. Mamy kolorowe paski, mamy szlaki czerwone, niebieskie, zielone, żółte i czarne. Wiadomo, jak te zakręty i tak dalej wyglądają, to może nie będę objaśniać, co to znaczy skręt w prawo. Więc to tak samo wygląda. W górach mamy tych znaków mnóstwo, szlaki są doskonale odznakowane, są czasem jakieś drobne problemy, bo coś było dawno nieodświeżane, albo słupy elektryczne zostały wymienione, była wycinka, jest jakaś zmiana przebiegu, ale to są zmiany kosmetyczne i te szlaki trochę gorzej oznakowane, to też nie jest taki znowu duży problem, to nie są długie odcinki. No raz się zdarzy, że źle skręcimy, albo raz będziemy musieli korzystać z aplikacji, może 2 albo 3, ale to nie jest taki duży problem. A schody zaczynają się na nizinach, kiedy znaki okazują się być nieodświeżane od kilkudziesięciu lat. To nie jest rzadkie zjawisko, że jakiś szlak był wyznakowany w latach 70. i już potem nigdy nie odświeżany. Tak jest bardzo często. Druga rzecz jest taka, że różne gminy oznakowują szlaki we własnym zakresie. PTTK w jednym mieście czy tam regionie oznakowuje, drugie PTTK nie, albo oznakowują w różnych miejscach. Tak jest na szlaku nadmorskim. Być może coś się zmieniło ostatnio, ale w 2017 było tak, że szłam sobie za znakami, potem znaki się nagle skończyły na granicy powiatu i okazało się, że drugi powiat ma to oznakowanie zaczynające się w zupełnie innym miejscu i te oznakowania się nie spotykają. Więc i tak bywa. Dlatego najlepiej jest jednak polegać na jakimś z góry wiadomym śladzie właśnie w telefonie. To, co różni oznakowanie szlaków górskich i nizinnych, to są szlakowskazy. Za każdym razem, jak o tym wspominam, to potem ktoś ze mną bardzo gorąco dyskutuje, bo moje zdanie w tej kwestii jest dosyć jasne. Mianowicie problem polega na tym, że w górach nasze szlakowskazy PTTK pokazują
odległości w czasach przejścia, a nie w odległości, nie w kilometrach. Na szlakach nizinnych mamy kilometry, a nie czasy przejścia, co sobie bardzo cenię. Uważam, że jedynie obiektywną metodą jest pokazywanie rzeczywistej odległości. Ewentualnie można dodać oprócz tego czas przejścia, który pozwoli nam jakoś tam trochę lepiej na to spojrzeć. Natomiast każdy, kto idzie w góry, wie, że idzie pod górę albo idzie w dół. Sprawdza sobie, czy wybiera się powiedzmy na Turbacz, czy wybiera się do Krościenka i wie, czy idzie w górę i w dół i jest sobie w stanie ocenić, czy te kilometry zajmą więcej czasu, czy mniej, ale jednak wiadomo, ile jest tych kilometrów. Natomiast jeżeli mamy pokazane, że będziemy szli 4 godziny na Turbacz, cóż nam to mówi? Nic nam to nie mówi. Mówi nam to tylko tyle, że ktoś, kto robił tą czasówkę, miał dokładnie taki czas. Był to pewnie jakiś facet 1,80 m z długimi nogami, pewnie bez kłopotów jakichś większych sobie tam wszedł. Czy każdy jest w stanie tak pójść i czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, kto mierzył ten szlak? Za każdym razem te czasówki są zupełnie inne. Czasami one, jak wiem z doświadczenia, są zrobione przez kogoś, kto idzie szybciej ode mnie. Czasami są zrobione przez kogoś, kto idzie wolniej ode mnie, a najgorzej jest, jeżeli są różnice między zejściem a podejściem. Z reguły ci, którzy oznaczają czasy zejścia, robią te czasówki bardzo wyśrubowane. To jest tak, jakby trzeba było biec w dół. Żaden normalny człowiek nie będzie biegał w dół i cóż mi z tego, że tam jest napisane, że ktoś zbiegł przez godzinę, jak mnie to pewnie zajmie 2 godziny, ale skąd ja to mam wiedzieć, ponieważ nie znam dystansu. Oczywiście mogę sobie to zmierzyć na mapie i tak zawsze robię, ale bardzo, bardzo mnie denerwują te szlakowskazy, które nic obiektywnego nam nie pokazują. Na nizinach nie ma tego problemu, tam 6 km oznacza 6 km. Także tu macie większe szanse się trochę poczuć jak na normalnym szlaku, bo nigdzie na świecie praktycznie nie pokazują czasówek na szlakowskazach. Zawsze są obiektywne wartości jak mile albo kilometry. Ale skoro zaczęłam opowiadać o mapach, to jeszcze opowiem o mapach. Mapy papierowe jak najbardziej są i można z nich korzystać, niekoniecznie jako jedynego narzędzia, ale na przykład w górach spokojnie możecie używać map papierowych, tam te przebiegi są dosyć aktualne, tam się o te szlaki dba, więc i na mapach są one widoczne. Wiele szlaków przeszłam tylko z papierowymi mapami, na takich popularnych szlakach jak Główny Szlak Beskidzki czy Sudecki. Spokojnie, nie będzie to problemem żadnym. Nawet i na tych mniej znanych te szlaki górskie są ok. Na pewno się zdarzy, że tu i ówdzie będą jakieś braki w oznakowaniu albo zabraknie słupów elektrycznych, na których kiedyś znaki były, będzie jakaś wycinka. Dlatego i telefon warto mieć i sprawdzać to, ale tu macie szansę w górach mieć przez dłuższy czas telefon wyłączony. Na szlakach nizinnych to nie będzie możliwe. Tutaj mapa papierowa jest właściwie tylko poglądowym narzędziem. Takie mapy, jeżeli w ogóle są, bo tylko niektóre regiony takie bardziej turystyczne w Polsce posiadają mapy turystyczne, gdzieś bliżej miast, nad morzem, po jeziorza, jakieś ciekawsze regiony, to i tak, ale niestety tam przebiegi szlaków też są bardzo dawno nieaktualizowane. Niewiele można z tych map się, prawdę mówiąc, dowiedzieć. Dużo lepiej mieć telefon. Dawniej, kiedy nie było takiej możliwości, nie było jeszcze śladów w telefonie, w aplikacji, a tak było do niedawna, do 2018, praktycznie prawie żadne ze szlaków nizinnych nie miały śladów i wtedy korzystałam z map papierowych. To było prawdziwe wyzwanie, bo to były mapy wojskowe. Mapy wojskowe to jest jedyny rodzaj map, który pokrywa całą powierzchnię Polski. To są mapy bardzo niewygodne. One są w skali 1 do 100 000, czyli bardzo dużej, bo taka turystyczna mapa w górach, no to jest przeważnie 1 do 50 000. Tam wszystkie szczegóły są w miarę widoczne, a na takiej setce to jest tylko schematyczne obrazowanie rzeczywistości. Tylko 2/3 mapy wojskowej pokazują tąże mapę, reszta to jest legenda.
No i tutaj niestety przebieg szlaku to jest tylko jakaś idea. Wiemy, że od tej wsi do tej wsi, że przez las i że ma być gdzieś skręt w prawo, gdzieś skręt w lewo i to zupełnie jest niejasne. Ale tak nawigowaliśmy. Na przykład na szlaku hetmana Czarnieckiego nie było wtedy jeszcze śladu dla całego szlaku, nie było też żadnych map turystycznych. Nawigowaliśmy wtedy z moim kolegą Michałem tylko tymi mapami. Gdzieś na połowie szlaku. Szlak nie był oznakowany zbyt dobrze, znaki pojawiały się czasem raz na 10 km, więc była to wielka improwizacja i na to musicie się przygotować, że czasami to będzie wielka improwizacja na tych szlakach. No właśnie tutaj jest taki przykład, chciałabym Wam pokazać. Tu jest wieś i tu jest linia prosta, a w rzeczywistości w terenie to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj nawet nie jest pokazane, że tam są jakieś drogi. Jest narysowana linia prowadząca prosto przez las. Staram się zawsze podążać za znakami w terenie, jeżeli jest to możliwe, ale często jest to niemożliwe i dlatego muszę sama kombinować, jak ten szlak mógł być poprowadzony. No tak to po prostu już jest. Teraz cóż, unowocześniam się i podobnie jak większość ludzi korzystam z aplikacji. Pytacie bardzo często, jakiej aplikacji używam. Używam aplikacji Mapy.cz, która jest darmowa, wszystkie opcje są darmowe, pracuje offline, ma coraz więcej śladów, jest coraz lepsza i nie pochłania też zbyt dużo baterii. Oczywiście są inne aplikacje, jest Locus Maps, który jest bardzo popularny też, jest Maps.me, są różne aplikacje, ja po prostu lubię Mapy.cz, dostaję od nich wszystko to, czego potrzebuję, więc nie widzę potrzeby zmiany. Na pewno wy znacie więcej tych aplikacji. To nie jest poradnik pod tytułem, jakie aplikacje istnieją, tylko po prostu chcę Wam powiedzieć, jak to u mnie wygląda z praktycznego punktu widzenia. Jak to jest z mapami CZ, oni mają ślady z Waymarked Trails, takiego portalu ogólnoświatowego, który się koncentruje raczej na Europie. No i ma te ślady przez użytkowników wrzucane. Przeważnie są to rowerzyści, nawet jeżeli chodzi o piesze szlaki u nas, to przeważnie wrzucają je rowerzyści. Kiedyś pisałam nawet z takimi osobami, które gdzieś na północnym zachodzie naszego kraju takie szlaki nizinne przemierzali i wrzucali te ślady. No i to jest też pewien kłopot dla nas pieszych, ponieważ ci rowerzyści, którzy robią ślady, nie są w stanie na wszystkie ścieżki wjechać i czasami są tam jakieś drobne nieścisłości, oni jadą jakoś inaczej niż my jesteśmy w stanie przejść. Mam też wrażenie, że czasami wymyślają ci, którzy wrzucają te ślady, wymyślają ich przebieg, bo w terenie nie ma czasami absolutnie żadnego śladu po tym, jak ten szlak przebiega, więc ktoś musiał albo ze starej mapy to przeczytać, albo wymyślić na własną rękę. Myślę, że raczej czytał starą mapę. Tak było właśnie ostatnio na szlaku Czerwona Płotki, gdzie znaków szlakowych nie było przez 30 km, potem był jeden, następne 30 km było absolutne zero oznakowania, szlak całkowicie nieodświeżony. A ślad był i rzeczywiście prowadził nas tak, jak powinien i finalnie już baliśmy się, że ten szlak nie istnieje, a on istniał i ślad doprowadził nas do miejsca, w którym na nowo został odznakowany pod koniec. Więc tym śladom można ufać w 95%, tak bym powiedziała. Te szlaki w mapach CZ, które są jakby już uznane za całość, czasem mają nazwę i mają rzeczywiście koniec i początek, natomiast czasami to są tylko fragmenty, więc to niekoniecznie jest tak, że jak sobie już jeden wybierzemy, że to jest na pewno to. Poza tym nie musimy w ogóle korzystać z tego jakby wybranego odcinka, czy też całego szlaku. Możemy po prostu używać tej mapy jako normalnej mapy, zbliżać sobie i widzieć jak ten przebieg jest zupełnie jak na mapie papierowej. Ja przeważnie właśnie tak robię. Jest to dla mnie najprostsze. Jak się zgubię, no to wtedy korzystam z GPS-u. On mi pokazuje, czy jestem na tym śladzie, czy nie jestem. Także to jest naprawdę dobrze działająca nawigacja.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tak jak mówiłam, nie wszystkie szlaki mają jeszcze ślady, to jest wciąż work in progress, można powiedzieć. Przybywa i przybywa, ale jeszcze dużo brakuje. Jeżeli wybierzemy sobie taki szlak, którym nikt nie szedł, nikt śladu nie wrzucił, mapa turystyczna jest niedostępna, mamy tylko tą wojskową, na której niewiele widzimy i niekoniecznie chcemy się z tym bawić, nie chcemy się męczyć i chcemy mieć jakiś ślad, musimy go sobie sami narysować. Jak najbardziej w mapach CZ da się narysować ślad, tylko jest jeden problem, nie można rysować śladu, który jest poza szlakami, drogami. Musimy się posługiwać jakimś śladem ścieżki, żeby tam wyznaczyć naszą trasę, więc to się też potrafi rozmijać z tym, co chcemy na tym śladzie osiągnąć. Ale przede wszystkim jak to zrobić, żeby w ogóle wiedzieć, co rysować, prawda? Nad tym się zastanawiacie, więc ostatnimi czasy korzystałam z fajnego narzędzia, które pojawiło się dosyć niedawno, czyli z mapy szlaków turystycznych jako warstwy na mapie lasów państwowych. Tam mamy mapę lasów państwowych i są różne warstwy, wybieramy sobie szlaki turystyczne i pojawia się taka wielka pajęczyna miliona szlaków w Polsce. W Polsce jest naprawdę dużo szlaków. Nie da się ich podzielić na długo i krótkodystansowe, nie da się ich jakoś w ogóle rozeznać, one są tylko takim obrazem, ale możemy sobie rozdzielić kolorystycznie, możemy zaznaczyć na przykład, żeby wyświetlało tylko zielone i czerwone i wtedy jeżeli zbliżymy, no to już wiemy, że to jest właśnie ten nasz szlak, możemy sobie porównać tą mapę, jej podkład z podkładem w naszej nawigacji, czyli na przykład w mapach CZ i patrząc po prostu sobie narysować tak, jak byśmy to chcieli, żeby było i mamy praktycznie gotowy przebieg szlaków gotowy. To mi się naprawdę ostatnio bardzo spodobało, ta możliwość. I to już chyba właściwie wszystko, co mam do powiedzenia. Przede wszystkim uczulam Was na to, że szlaki nizinne są bardzo, bardzo, bardzo źle oznakowane. Uczulam Was na to, żebyście sobie przygotowali jakiś rodzaj nawigacji, żeby to nie była dla Was niespodzianka i żebyście się nie złościli, że to tak jest. Miejcie po prostu świadomość, zaakceptujcie ten fakt, jeżeli już chcecie na te szlaki nizinne wyruszać, to potem będziecie mieli samą przyjemność, wręcz jeżeli macie jakąś żyłkę detektywistyczną, to będzie coś fajnego, będziecie śledzić ten szlak, będziecie bardzo podekscytowani, jeżeli po 30 kilometrach odkryjecie, że jesteście na właściwej drodze, a po drodze mogą się zdarzyć różne fajne i ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że Wasze wędrówki będą bardzo udane, czego Wam właśnie życzę. Bawcie się dobrze na szlaku. Powodzenia!